15 minut później na żarliwej pustyni. Daun i Dongmin twardo parli przed siebie. Ociekający potem mężczyzna zwrócił się do chłopca, twierdząc, że jest o wiele trudniej niż zakładał. Dongmin przyznał mu rację, twierdząc, że musiał coś źle usłyszeć. Jego stopy tonęły w piasku, co utrudniało mu chodzenie. Chłopiec zauważył również, że pustynia solna nie byłaby w takim miejscu, czemu Daun zaprzeczył. Jego zdaniem problem leżał w metodzie, a nie w samej informacji. Mężczyzna zainstalował bramę, następnie nakazał zaskoczonemu chłopcu się odsunąć. Armia golemów Dauna wyłoniła się z magicznego przejścia. Daun i Dongmin wsiedli do słonia. Chłopiec był zachwycony transportowym golemem. Wiedział jednak, że był to już ostatni wspólny dzień. Daun zapewniał go jednak, że wszystko będzie dobrze, ponieważ dobrze go wyszkolił. Mężczyzna bardzo polubił Dongmina, gdyby nie fakt, że mieli różne rzeczy do zrobienia. Fajnie by było wędrować razem. Miłą chwilę przerwał królik, porozumiewając się z Daunem telepatycznie. Mężczyzna zapytał, jak idą mu zwiady, jednak niestety Gryzoń nie zdołał niczego znaleźć. Daun poprosił go, aby wytrzymał ten upał, ponieważ nie da się wybudować obserwatorium na piaszczystym podłożu. Poza tym, nic dobrego by nie wynikło, gdyby Dongmin go zobaczył. Jeśli jednak był bardzo zmęczony, Daun zaproponował mu, aby usiadł na golemie i chwilę odpoczął. Królik usiadł na głowie słonia, zastanawiając się nad tym, czym też była ta sól, przez którą musiał przechodzić przez te wszystkie męki. Dodatkowo zaczynał dostawać zawrotów głowy. Jechali tak przed siebie, aż w końcu biały królik coś ujrzał. Gryzoń przetarł oczy, albowiem myślał, że zaczyna mieć zwidy. W zasięgu jego wzroku znajdowało się stado wielbłądów i skorpionów. Wszystkie zmierzały w jednym kierunku. Biały królik przemówił telepatycznie do Dauna, nakłaniając go do wyjrzenia na zewnątrz. Daun i Dongmin byli zaskoczeni. Kiedy tylko opuścili golema, ujrzeli solną pustynię. Otrzymali również osiągnięcie za to, że zdołali ją odkryć. O ile Daun zastanawiał się, dlaczego otrzymał osiągnięcie za coś takiego, tak Dongmin był po prostu zachwycony. Mężczyzna przekomarzał się telepatycznie z królikiem, dopytując go, czy ten przez przypadek już o tym nie wiedział. Jednak oburzony faktem, że Daun przyrównuje go do pawiana, natychmiast zaprzeczył. Chłopiec zanurzył palec w soli, a następnie uniósł go do ust. To była prawdziwa sól. Uradowany chłopiec zapytał, czy będą mieli wyścig w wydobywaniu soli. Spostrzegł jednak, że Daun zaczął już wydobywanie za pomocą swoich umiejętności. Po chwili mężczyzna stwierdził, że tyle wystarczy. Sól, którą znaleźli, razem z sosem olejowym i liśćmi stworzą idealne połączenie. Dziś wieczorem będą mieli przyjęcie pożegnalne Dongmina. Biały królik zaś nie mógł uwierzyć, że zapuścili się tak daleko tylko i wyłącznie po coś takiego. Daun postawił przed Dongminem 2 bloki soli, oświadczając, że to jego część. Mężczyzna wyciągnął dłoń i pogłaskał chłopca po głowie, mówiąc, że to wszystko dzięki niemu i jest bardzo wdzięczny. Momentalnie z głowy Dongmina błysnęło żółte światło i pojawiła się informacja, że wymóg został spełniony. Daun zapytał Alfę, o co chodzi. Ten zaś odparł, że to wielkie osiągnięcie. Pomóc właścicielowi świątyni i do tego mu zaimponować. Jego osiągnięcia zostały docenione i kwalifikuje się na smoczego apostoła. Biały królik wtrącił się w rozmowę, lądując na ziemi, przy okazji strasząc chłopca. Gryzoń wytknął chłopca palcem, każąc mu się uciszyć. Daun jednak przystawił dłoń do pyszczka zwierzęcia i kontynuował, pytając o osiągnięcie przyznane Dongminowi. Alfa potwierdził, że Daun został poruszony zachowaniem chłopca już jakiś czas temu. Był to rodzaj testu kwalifikacyjnego na małą skalę, ale przypominał próbę smoka, przez którą przeszedł Daun. Mężczyzna zapytał, czy istniała szansa, że jeśli Dongmin zostanie smoczym apostołem, to czy będzie mógł odwiedzić smoczą świątynię. Dongmin jednak nie kwalifikował się aż do tego stopnia. Daun nie rozumiał więc, co dobrego płynęło w takim razie z tego osiągnięcia. Alfa twierdził, że było to ogólnie dobre, a w szczególności skorzysta na tym sam Daun. Okazało się, że podczas kiedy mężczyzna będzie zajęty innymi rzeczami, Dongmin może zbierać energię życiową w jego imieniu. Oznaczało to, że chłopiec również mógł składać ofiary, a w uznaniu Alfy Daun i tak był na to zbyt leniwy. Mężczyzna stwierdził, że przecież i tak raz na jakiś czas wychodzi na łowy. Alfa jednak prędko wyprowadził go z błędu, twierdząc, że i tak robi to wszystko pod siebie, aby korzystać z mocy świątyni. A przecież prawdziwym powodem istnienia świątyni jest wskrzeszenie Lorda Ertei. Daun zmienił temat i wskazując palcem na Dongmina zapytał, jaką korzyść będzie mieć z tego chłopiec. Alfa odparł, że sama możliwość służenia Lordowi Ertei jest wystarczającym zaszczytem, co Daunowi w dalszym ciągu zdawało się bezużyteczne. Biały królik zaczął go uspokajać, zauważając, że wcale nie jest to takie bezużyteczne,
skoro może składać ofiary tak samo jak oni. Zwrócił również uwagę na umiejętność chłopca. Umiejętność Boga jedzenia, która sprawiała, że statystyki były podwajane, gdy sytość Dongmina wynosiła 100%. Skoro stał się smoczym apostołem, będzie w stanie przekroczyć tę ilość. A jeśli to się stanie, czas trwania umiejętności Boga jedzenia znacznie się wydłuży. Chłopiec był zakłopotany i nie do końca rozumiał, o czym mówią. Daun prędko mu wyjaśnił, że będzie w stanie jeść, nawet jeśli będzie pełen. Mężczyzna zauważył, że metoda oznaczania powinna być taka sama jak w przypadku królika. Wyznaczył go więc jako smoczego apostoła. Dongmin czuł, jak przepełnia go moc. Chłopiec przyłożył dłoń do twarzy, twierdząc, że czuje się niezwykle silny. Dongmin był niezwykle uradowany nowym tytułem. Daun stwierdził telepatycznie, że chłopiec miał po prostu syndrom ósmoklasisty, królik jednak nie wiedział, co to jest. Mężczyzna wyjaśnił więc, że jest to coś, co można dostać w tym wieku. Chwile radości Dongmina przerwały jednak otaczające ich skorpiony. Chłopiec zapytał Dauna o to, co powinni zrobić. Mężczyzna podrapał się po głowie, stwierdzając po chwili, że jest to egzamin dojrzałości. Dongmin był zszokowany tą informacją. Fakt, że miał w pojedynkę stawić czoła dziesiątkom skorpionów, przerażał go. Daun odniósł się do tego, stwierdzając, że musi jedynie uważać na truciznę. Z tyłu głowy miał to, że w razie czego może oczyścić z niej chłopca, jeśli temu się nie powiedzie. Mężczyzna wezwał słonia, po czym wskoczył na głowę golema, stwierdzając, że oglądanie takiej walki wymaga specjalnego miejsca. Królik również do niego dołączył. Próbując dodać otuchy Dongminowi, stwierdzili, że w końcu jest smoczym apostołem. Poza tym skorpiony były słabe i jeśli go urządlą, nie umrze od razu. Te informacje jednak ani trochę go nie pocieszały. Daun cisnął żelaznym prętem pod nogi chłopca, przypominając mu, aby ten zawsze trzymał się swojej broni, nawet jeśli się boi. Chłopiec zaczął przypominać sobie, czego nauczył go Daun. Powód, aby musiał stać się silniejszy. Była to sytuacja, w której padł na kolana, wypuszczając broń z dłoni, twierdząc, że już dłużej nie może. Nie rozumiał, czemu musiał tak ciężko trenować. Daun stał wtedy nad nim, doskonale zdając sobie sprawę z tego, że było to trudne. Jednak przekonywał go, że musi to zrobić. Był w stanie to zrobić. Powodem jest przetrwanie za wszelką cenę i powrót do domu. Dongmin zacisnął dłoń na pręcie, wykrzykując te słowa z błyskiem w oczach. Daun go pochwalił. Chłopiec zaszarżował na bestię, po czym wykonał ślizg, padając na kolana, dzięki czemu uniknął żądła skorpiona. Dongmin wybił się, aby następnie wznieść się w powietrze i uśmiercić pierwszego przeciwnika. Daun rzucał w stronę chłopca poradami, aby nie zapominał o kontrolowaniu swojej sytości. Podpowiedział mu również, że jeden ze skorpionów celuje w jego plecy. Dongmin musiał jeść podczas walki. Chłopiec prędko się posilił i rozprawił się z kolejnym przeciwnikiem. Biały królik spostrzegł, że Daun dba o dzieciaka. Po chwili jednak zauważył, że mężczyzna trzyma w dłoniach potężny garnek, który niegdyś był pułapką w świątyni. Dongmin walczył lepiej niż Daun się spodziewał. Dodatkowo, patrząc na te pazury, po prostu nie mógł usiedzieć w miejscu. Zamierzał ugotować skorpiony. Biały królik zastanawiał się, kim do diabła w ogóle jest ten człowiek. W międzyczasie Dongmin dzielnie stawiał opór bestiom, trzymając w ustach kawałki mięsa. Chłopiec dzielnie wymachiwał żelaznym prętem, uniemożliwiając szczypcom zbliżenie się i pozbawiając bestię kończyny. Daun nakazał swemu zastępcy pozbieranie tego wszystkiego. Mężczyzna na wszelki wypadek oczyścił szczypce za pomocą swojej umiejętności, dokonując niezbędnych przygotowań. Otaczające chłopca skorpiony były w jego odczuciu niezwykle uporczywe. Po chwili do jego nozdrzy dotarł bardzo przyjemny zapach. Obejrzał się, aby sprawdzić, skąd pochodzi. Wtedy to ujrzał królika wachlującego gotujące się szczypce za pomocą liścia i siedzącego obok Dauna, który go pośpieszał. Gryzoń mieszał olej i sól, pytając mężczyznę o to, czy to na pewno będzie dobrze smakować. Daun był o tym przekonany, jednak skoro królik mu nie wierzył, polecił, aby w takim razie spróbował tej magicznej mieszanki. Dongminowi było smutno, że Daun sam je te pyszne rzeczy. On również chciał jeść, a mówiąc to, roztrzaskał pancerz na głowie jednego ze skorpionów. Daun zachwycał się idealnie ugotowanymi szczypcami, które jego zdaniem wyglądały jak gigantyczny homar, po czym zaczął pośpieszać chłopca, oznajmiając, że jeśli się nie pospieszy, to zjedzą wszystko bez niego. Chłopiec poczuł, jak krew gotuje się w jego żyłach. Postanowił, że hordy skorpionów nie przeżyją. Dongmin rozgromił wszystkich przeciwników, tym samym zdając test i zasiadł do przepysznego posiłku z Daunem i królikiem. Wieczorem w lesie pochodzenia. Daun poinformował Dongmina, że w pobliżu powinni być uczestnicy, do których może się przyłączyć.
W ramach prezentu pożegnalnego mężczyzna wręczył chłopcu ciepłe okrycie ze skóry zwierzęcia. Dongmin był niezwykle wdzięczny i ze łzami w oczach podziękował mu za całą otrzymaną pomoc. Daun powiedział mu, aby nie płakał i że wkrótce zrozumie, jak cenny był napój gazowany, który mu oddał. Chłopiec pożegnał się z Daunem i powoli ruszył przed siebie. Mężczyzna odprowadził go wzrokiem z nadzieją, że jeszcze kiedyś się spotkają. Dongmin dołączył do innych graczy. Góry Śmierci, Smocza Świątynia. Daun zapytał Po Q o to, czy wszystko dobrze. Wiewiórka odpowiedziała mu z entuzjazmem. Mężczyzna leżał z królikiem na ziemi, wspominając Dongmina. Było mu przykro, że chłopiec odszedł, jednak jak sam przyznał, nie ma takiego miejsca jak dom. Królik był zaskoczony tym, że mężczyzna nazwał świątynię domem, jednak jego zdaniem była to tylko ekspresja. Po Q wskoczył na klatkę piersiową Dauna. Mężczyzna zauważył, że jego wiewiórczy przyjaciel zrobił się pulchny. Alfa zaproponował, aby Daun zaopiekował się świątynią, jakby to był jego własny dom. Daun zaczął rozmyślać nad jego słowami, głaszcząc wiewiórkę, ostatecznie dochodząc do wniosku, że nadszedł czas na jakieś prace domowe. Alfa miał kilka przemyśleń po obserwacji nowego pana. Daun, człowiek, który został nowym właścicielem świątyni, mógł nie być jakąś bardzo niezwykłą osobą. Jednakże jeśli odziedziczył świątynię po prostu przez przypadek, to również mogło być przeznaczenie, więc Alfa po prostu czekał. Daun dotykał ściany, przyglądając się pułapce, która wystrzeliwuje strzały, a następnie pułapce z garnkiem oleju. To było bardzo niecodzienne, że Daun zwracał uwagę na pułapki świątyni. Mężczyzna zapytał Alfę, czy jeśli skorzysta z umiejętności resetu na tej pułapce, to czy garnek ponownie wypełni się olejem. Zarządca odparł, że najprawdopodobniej tak. Daun nakazał więc królikowi przynieść tę rzecz. Gryzoń wykonał polecenie i przyniósł ciężką rzecz, tym samym zyskując prawo do jedzenia mięsa. Alfa obserwował go, próbując zrozumieć, co też ten człowiek kombinuje. Plan Dauna był prosty. Krok pierwszy – napełnić czysty, pusty garnek olejem. Krok drugi – użyć umiejętności instalowania pułapek. Krok trzeci – wyjąć olej i użyć umiejętności resetowania pułapki. Alfa uważał, że Daun aż do teraz był godny pochwały. Okazało się, że wcale nie była to pułapka, a jedynie maszyna do nieskończonej ilości oleju. Alfa nie mógł tego już dłużej znieść i wybuchł. Scena zmienia się na teren etapu pierwszego. Pawian przemierzał las. Bossowie nie byli jedynymi, których ilość zmalała. Dzików również pojawiało się zdecydowanie mniej. Nie rozumiał, co się działo. Jeśli chodzi o energię życiową, przedkłada się jakość nad ilość. Bardziej efektywne jest zabijanie ocalałych po przeszkoleniu ich. Ludzie, którzy nie zyskali żadnego doświadczenia, są bezużyteczni. Musiał podjąć działania. Biały królik szedł leśną ścieżką, kopiąc kamień i zaciskając łapki w pięści. Zastanawiał się, czy Daun rzeczywiście myślał, że jest on królikiem, który żywi się trawą. Gryzoń wspomniał słowa mężczyzny, który po oświadczeniu, że idzie rzeźbić schody, zaproponował, aby królik udał się na poszukiwania jadalnej trawy. Nie musi się jednak zmuszać, jeśli nie chce. Po prostu w przyszłości nie będzie mógł jeść mięsa. Strasznie go zdenerwowały te słowa. Z rozmyślań wyrwały go dźwięki wydawane przez Dakmo. Przyczajony w krzakach Gryzoń przestraszył się. Myślał, że to pawian. Królik spostrzegł, że karły dzierżyły wzmocniony sprzęt. Takie przedmioty nie istniały na pierwszym etapie. Wtedy to za jego plecami stanął pawian we własnej osobie, spoglądając na Dakmo, stwierdził na głos, że jest genialnie. Biały królik doskonale znał ten głos. Był zbyt zajęty oglądaniem karłów i stracił czujność. Zestresowany Gryzoń stał w bezruchu, powtarzając sobie, że będzie dobrze. Wtedy to pawian odwrócił wzrok od karłów, dostrzegając w krzakach parę białych uszu. Małpa wyciągnęła rękę w stronę królika z zamiarem pochwycenia go. Biały królik był przerażony, był pewny, że zaraz zginie. Pawian pochwycił zwierzę za uszy i gwałtownie szarpnął w górę. Był pewny, że dopadł zdegradowanego przewodnika, po chwili jednak dostrzegł, że pochwycił zwykłego królika. Była to specjalna umiejętność imitacji królika, dzięki której były przewodnik zdołał przechytrzyć tę wstrętną małpę. Niepocieszony pawian cisnął zwierzakiem za siebie i odszedł. Biały królik jeszcze przez chwilę leżał plackiem na ziemi, aż w końcu, kiedy tylko zainteresowały się nim Dakmo, powrócił do swojej prawdziwej postaci i spuścił im łomot, przysięgając sobie, że któregoś dnia zabije pawiana. Tymczasem po drugiej stronie Gór Śmierci Daun kontynuował rzeźbienie schodów. Zastanawiał się, czy to właśnie z powodu takiego dreszczyku emocji ktoś uprawia sporty ekstremalne. Struś nad nim czuwał. Daun miarowo schodził w dół urwiska w towarzystwie strusiego golema. To był środek ostrożności na wypadek nieoczekiwanego wypadku. Umiejętność rzeźbienia w kamieniu była na poziomie 7. To była nagroda za jego ciężką pracę.
Naprawa świątyni i składanie ofiar było bardzo kłopotliwe, ale prosta. Powtarzalna praca mu odpowiadała, a do tego rzeźbienie w klifie było całkiem łatwe. Daun rzeźbił w skale, aż w końcu niespodziewanie znalazł się na obszarze etapu 4. Mężczyzna był zszokowany tym, że wszystko było w ten sposób ze sobą połączone. Nie był to etap 2, a 4 i znajdował się zaskakująco blisko Gór Śmierci. Alfa jednak nie wiedział, co Smok Śmierci zrobił z tą krainą. Daun zapytał go, czy nie wydaje mu się, że coś jest nie tak. Kolor mgły był troszkę inny i dziwny. Po chwili mężczyzna stracił przytomność i upadł na schody. Kiedy się ocknął, ujrzał nad sobą zatroskanego strusia. Alfa również dopytywał się o jego stan. Daun przetarł twarz dłonią, zastanawiając się nad tym, co się właśnie wydarzyło. Zarządca odczuł ulgę. Gdyby nie golem w postaci strusia, mogłoby dojść do prawdziwej katastrofy. Alfa wyjaśnił, że mgła lub chmura była zmieszana z trucizną nasenną. Na szczęście jego sługa chwycił go tuż przed tym, zanim Daun zdążył spaść i szybko podciągnął, by zapobiec wielkiemu wypadkowi. Daun podziękował strusiowi. Stwierdził, że trująca chmura musiała być barierą graniczną. Kto by pomyślał, że mgła będzie zawierać truciznę? Nagle dostał jakby olśnienia. Zaczął grzebać w kieszeni. Alfa zasugerował mu, że może Daun powinien powrócić do świątyni, ale on zamierzał dalej schodzić w dół i przedrzeć się przez ten usypiający pył. Mężczyzna obwiązał sobie usta i nos materiałem. Alfa niekoniecznie był zachwycony jego pomysłem, jednak Daun użył na materiale swojej umiejętności oczyszczania, tym samym stwarzając prowizoryczną maskę gazową. Oczywiście nie była to decyzja podjęta pod wpływem chwili. Oczyszczenie było jedną z umiejętności Dauna. Kiedy jej poziom był niski, mógł gromadzić punkty doświadczenia za pomocą trujących grzybów, ale niestety nie mógł znaleźć sposobu na podwyższenie poziomu umiejętności nawet bardziej. Nie mógł ulepszyć tej umiejętności ciężką pracą czy samym wysiłkiem, ale właśnie teraz pojawiła się przed nim ogromna trująca chmura. Prowizoryczna maska gazowa była zaledwie małym ubezpieczeniem. Jego prawdziwym celem było oczyszczenie wszystkich trujących chmur. Daun używał swojej umiejętności na chmurach, które po oczyszczeniu już nie powracały. Oczyszczanie trujących chmur, rzeźbienie w dół klifu i powtarzanie tych dwóch czynności. Każdy inny człowiek myślałby o tym jako ciężkiej pracy, ale to był Daun. Za morzem chmur, które wyglądało jak otwarty ocean, rozciągał się rozległy ląd. W ciągu jednego dnia jego umiejętność osiągnęła poziom 10. Skoro był to poziom nowicjusza, zastanawiał się, czy to oznacza, że jest też poziom średnio zaawansowany. Mężczyzna wyciągnął dłonie w stronę nieba, mówiąc, że gdyby tylko mógł do niego sięgnąć, oczyściłby wszystkie chmury. Po niebie zaczęły latać ptaki, co w odczuciu Dauna było bardzo przyjemnym widokiem. Niespodziewanie, jeden z nich zaczął się niebezpiecznie zbliżać. Był potężny. Gryf zaatakował stojącego na schodach mężczyznę za pomocą swej łapy, zakończonej ostrymi szponami. Daun zdołał w ostatniej chwili osłonić się blokiem z ziemi, po czym dosiadł strusia i zaczęli uciekać schodami w górę. Drapieżna bestia rzuciła się w pogoń, kiedy jednak wleciała pomiędzy trujące chmury, natychmiast się zatrzymała. Gryf nie mógł przez nie przejść, co oznaczało, że w istocie odgrywały rolę bariery pomiędzy różnymi etapami. Bestia zawróciła i odleciała. Daun zaczął się zastanawiać, czy etap 4 był pełen takich przeciwników. Mężczyzna zaczął się zastanawiać, co powinien zrobić. Przypuszczał, że poza urwiskiem może być naprawdę niebezpiecznie. Odurzona trucizną bestia wylądowała na pobliskich skałach i spojrzała w dół. Potężny gryf zaczął przyglądać się schodom stworzonym przez człowieka. Podleciał do nich i zaczął biec schodami w górę. Tymczasem Daun, który nic nie wiedział, rzeźbił ścieżkę w klifie. Jego umiejętność rzeźbienia w kamieniu osiągnęła poziom 8, dzięki czemu będzie w stanie zejść w dół zdecydowanie szybciej. Tymczasem w okolicach Smoczej Świątyni. Biały Królik był wykończony. Planował porozmawiać z Daunem. Naprawdę nienawidził tych wypraw po trawę. Gryzoń rozważał, czy jego pan był kiedykolwiek zmęczony. Hałas, który docierał do jego uszu, zastanawiał go, co tym razem też wymyślił ten dziwny człowiek. Wtem w powietrze wzbił się gryf, wprowadzając swoją obecnością królika w osłupienie. Daun ocierał pot z czoła. Był zmęczony. Mężczyzna zastanawiał się, jak głęboko zdołał się dokopać i stwierdził, że powinien chwilkę odpocząć. Wtedy to królik zaczął porozumiewać się z nim telepatycznie. Twierdził, że mają kłopoty i wszystko zaraz zostanie zniszczone. Daun poprosił go o szczegółowe wyjaśnienia, na co królik odparł, że atakuje ich orzeł. Alfa wtrącił się do rozmowy i naprostował słowa królika, informując mężczyznę, że była to sprawka gryfa, którego wcześniej spotkał na swej drodze.
Daun musiał natychmiast wracać i go powstrzymać, ponieważ jeśli świątynia się zawali, nastąpią ograniczenia. Mężczyzna zapytał, o jakie ograniczenia chodzi, a chodziło o umiejętności świątyni, takie jak na przykład magiczne wrota. Nie było dobrze. Gryf demolował wszystko w najlepsze. Siła uderzenia w świątynię sprawiła, że odrzuciło królika. Gryzoń leżał na ziemi, zastanawiając się nad ucieczką. Zaczął rozmyślać o tym, jak to Daun tylko każe mu robić codzienne obowiązki i o tym, że być może uda mu się jakoś znaleźć nowe miejsce do życia. Po chwili jednak dźwignął się na równe nogi, stwierdzając, że plecie głupoty. To było jego miejsce, jego dom. Po chwili na jego głowie spoczęła dłoń Dauna. Dzierżący młot mężczyzna pochwalił go za poruszające przemówienie. Poprawił go jednak twierdząc, że świątynia była nie tylko jego, a ich wspólnym domem. Mężczyzna nakazał zebrać się golemom. Armia istot z ziemi posłusznie go otoczyła. Spojrzenia Dauna i Gryfa się spotkały. Bestia doskonale pamiętała twarz człowieka i kiedy tylko go zlokalizowała, natychmiast zanurkowała. Mężczyzna zaczął stawiać cegły na ziemi, po czym nakazał swym golemom cisnąć nimi w Gryfa. Niestety cegły nie zdołały zranić wytrzymałej bestii, choć królik był innego zdania. Gryzoń zapytał, czy ma może coś szpiczastego. Jego zdaniem były to najlepsze rzeczy przeciwko silnym przeciwnikom. Daun posiadał metalowe szpikulce w ekwipunku. Mężczyzna aktywował umiejętność siły rogatego dzika i cisnął metalowym prętem niczym oszczepem. Udało mu się trafić wroga. Gryf pozbył się szpikulca jednym machnięciem łapy. Daun zaczął się zastanawiać, czy może jego siła była niewystarczająca. Co więcej, zauważył, że bestia tym razem naprawdę się wściekła. Gryf ponownie zaczął mierzyć w świątynię. Alfa spostrzegł, że coś jest nie tak. Daun powinien być tutaj celem, a bestia wciąż atakowała świątynię. Być może jej celem był sam Lord Ertea. W rzeczy samej, Gryf rzeczywiście celował w pokój bossa. Biały królik zauważył, że w takim razie bestia musiała celować w ołtarz, ponieważ ołtarz to miejsce, w którym zawarta jest cała energia życiowa ruin, a potwory strzegące granic instynktownie pragną energii życiowej. Daun wpadł na pomysł. Skoro celem Gryfa był pokój bossa, to w takim razie był w stanie go tam powstrzymać. Mężczyzna dosiadł strusia i popędził wprost do ruin, pozostawiając królika z golemami. Daun zaczął czegoś szukać. Zaskoczony królik wszystkiemu się przyglądał. Miał nadzieję, że mężczyzna coś zrobi, a tymczasem kręcił się w kółko na swoim wierzchowcu. W końcu udało mu się odszukać wśród gruzów fragment jednej z pułapek. W tym czasie Gryf zdołał dotrzeć do pomieszczenia, w którym znajdowały się kości Lorda Ertei, smoka ziemi. Bestia desperacko pragnęła dostać się do ołtarza. Daun cisnął kamieniem w dziób Gryfa, ściągając na siebie całą jego uwagę. Wściekła bestia ruszyła na mężczyznę i wtedy pochwyciły ją pnącza z ziemniaczanego pola. Gryf zaczął się miotać, powoli zrywając unieruchamiające go więzy. Daun się tego spodziewał. Mężczyzna otworzył ekwipunek i postawił na polu fragment pułapki. Jeśli bestia znajdowałaby się za daleko, trudno byłoby zadać jakiekolwiek skuteczne obrażenia, ale na tym dystansie pułapka powinna zadziałać dobrze. Daun skorzystał z umiejętności resetu. Po chwili z ziemi wyrosła potężna ściana, która wystrzeliła dziesiątkami strzał wprost w Gryfa. Alfa był pod wrażeniem i pochwalił pomysł mężczyzny, twierdząc, że w końcu udowadniał, że jest godny bycia panem świątyni. Nagle strzały ustały. Daun był zaskoczony. Okazało się, że ilość strzał nie była nieskończona i znów musi zresetować pułapkę. Zauważył również, że aby tego dokonać, mogli nie mieć wystarczająco dużo energii życiowej. Mężczyzna powoli wychylił się zza pułapki, mając nadzieję, że zdołał dopaść Gryfa. Momentalnie bestia otworzyła ślepia i szarpnęła się, wydając z siebie przeraźliwy dźwięk. Daun był zaskoczony ogromną wytrzymałością przeciwnika. Stwierdził również, że być może tym razem naprawdę umrze. Gryf zamachnął się masywną łapą z zamiarem zgniecenia człowieka. Ten jednak zdołał przeturlać się w bok, unikając ciosu. Alfa zaczął przepraszać Lorda RT za to, że nie zdołał wypełnić jego misji. Daun szybko nakazał mu się zamknąć i nie dramatyzować, bo po prostu wszystko później naprawi. Mężczyzna ponownie uniknął ciosu, jednak nie zrobił tego odpowiednio. Na jego szczęście pochwyciła go wielka łapa wykonana z ziemi. Był to jeden z jego golemów. Biały królik przybył z odsieczą. Niestety trochę mu to zajęło, ponieważ armia Dauna nie chciała go słuchać. Jeden z goryli trzymał Dauna w dłoni, reszta armii zaś rzuciła się na Gryfa. Królik zapytał mężczyznę, czy wszystko było w porządku, a ten odparł, że przybył w samą porę, po czym zszedł z golema i nakazał mu dołączyć do walki. Zaczął wydawać rozkazy i nakazywać konkretnym golemom, pochwycić przeciwnika za konkretne kończyny. Królik zaś miał się wycofać.
Wszystkie polecenia zostały posłusznie wykonane. Daun doszedł do wniosku, że skoro ataki z zasięgu zawiodły, pozostał mu tylko decydujący cios z bliskiej odległości. Wyrzeźbiony kamień i bryła ziemi nie zadziałają na przeciwnika takiego kalibru. Jedynym środkiem ataku, jaki mu teraz pozostał, jest siła rogatego dzika. Musiał sprawdzić, czy zadziała to przeciwko potworowi z etapu 4. Daun aktywował swoją umiejętność i wybił się. Bez względu na to, jak silny był gryf, wciąż jest żywym stworzeniem. Był pewny, że jeśli jego siła będzie skupiona w jednym miejscu, to atak zadziała. Mężczyzna uderzył w swój cel, ale metalowy szpikulec niestety jedynie się wykrzywił. Daun był pewny, że to koniec. Gryf machnął potężnym łbem, zrzucając z siebie przeciwnika. Następnie jednym kłapnięciem dzioba pożarł Dauna. Biały królik był załamany, tym czego właśnie był świadkiem. Metalowy pręt upadł na ziemię z głuchym dźwiękiem. Gryzoń nie mógł w to uwierzyć. W tym samym momencie gryf zaczął się dziwnie zachowywać. Wyrwał się golemom i odleciał. Królik nie potrafił zrozumieć przyczyny jego zachowania, jednak fakt, że odleciał, delikatnie go pocieszał. A wtedy za jego plecami pojawił się cały ośliniony Daun, wyznając, że myślał, że już po nim. Królik nieświadomie mu przytaknął i dopiero po chwili zorientował się, że mężczyzna naprawdę za nim stoi. Królik wyciągnął w jego stronę łapki i ze łzami w oczach stwierdził, że się martwił. Na szczęście dzięki Bogu Daun żyje. Biały królik przytulił swojego pana. Nie posiadał się ze szczęścia. Mężczyzna zaś kazał mu z siebie zejść, aby nie ubrudził go smarkami. Daun przesiadywał ze swoim zastępcą na posadzce. Przyglądał się zniszczeniom świątyni. Biały królik zapytał go, jakim cudem zdołał przeżyć. Mężczyzna wyjaśnił, że w chwili, gdy gryf miał go zjeść, wyjął coś ze swojego ekwipunku i włożył mu to do ust. To była cegła solna. Początkowo myślał, że nic to nie dało, ale bestia szybko zwariowała z powodu soli. Jego szczęście naprawdę zadziwiało królika. W dalszym ciągu nie rozumiał jednak, jak gryf zdołał się tu dostać. Daun wyjaśnił więc, że 4. etap był połączony z dnem urwiska i że to właśnie tam spotkał gryfa. Królik nie miał o tym pojęcia, że etap 4 znajdował się pod nim. W końcu nigdy wcześniej nawet nie był w Górach Śmierci. Biały królik miał nadzieję na to, że być może gryf zginął. Jednak Daun szybko wyprowadził go z błędu, zwracając uwagę na to, że tak silny potwór nie umrze od samej soli. Alfa zauważył, że w takim razie może zaatakować ponownie. Byłoby dobrze, gdyby trujące chmury zdołały się zresetować. Jeśli jednak gryf zaatakuje wcześniej, to będzie to bardzo kłopotliwe. Zwłaszcza, że znał już drogę i był rozjuszony. Niestety nie mieli pojęcia, kiedy dochodziło do resetu etapu 4. W takim wypadku będzie musiał przygotować jakieś środki obronne, zakładając, że gryf faktycznie wróci. Pierwszą rzeczą, jaką zrobił Daun, aby chronić świątynię, było jej zresetowanie. W ten sposób można by odrestaurować większość obiektów świątyni. Jednak natrafił na blokadę, ponieważ energia życiowa została wyczerpana. Daun zaczął rozmyślać, czy powinien zacząć od pójścia na łowy, ale nie miał pojęcia, ile ofiar będzie musiał złożyć, aby to wszystko naprawić. Biały królik zapytał, czy coś poza jedzeniem może również zostać uznane za ofiarę. Alfa odparł, że nie ma to znaczenia, czy jest to zwierzę czy roślina, o ile zawiera energię życiową. Królik wyrzucił ze swojego ekwipunku całą masę przedmiotów. Zaczarowana broń była wystarczająca, aby służyć jako ofiara. W końcu została wzmocniona właśnie energią życiową. Daun zapytał, skąd królik miał te rzeczy, a ten odparł, że z karłów Dakmo. Okazało się również, że były to przedmioty z etapu 2, a pawian przyniósł je ze sobą na etap 1. Daun uniósł sztylet, pytając, jak przedmiot został zaczarowany. W odpowiedzi uzyskał osiągnięcie, dzięki któremu mógł sprawdzać informacje o przedmiotach. Mężczyzna skorzystał więc z nowo nabytej umiejętności i dowiedział się, że sama umiejętność tak jakby pochodzi właśnie ze sztyletu. Daun zapytał Alfę, czy on również może tworzyć taką broń, ale w obecnej sytuacji nie było to możliwe, ponieważ pan świątyni nie był arcymagiem. Sam pawian jednak również nie był magiem. Używał jedynie systemu dungeonu i umieścił energię życiową na ołtarzu. Istniał kolejny ołtarz, który również znajdował się w Smoczej Świątyni, jednak z tą różnicą, że była to świątynia Smoka Śmierci. Po usłyszeniu tej informacji, Daun wpadł na pomysł. Królik aż poczuł obawę przed jego kolejnym zwariowanym wymysłem. Mężczyzna oświadczył w końcu, że zamierza ukraść ołtarz. Królik twierdził, że gada bzdury, jednak Alfa stwierdził, że jest w tym sens. Jeśli właśnie tam koncentruje się energia życiowa świątyni, to ołtarz jest jak bateria energii życiowej i ukradną ją, aby uczynić ją swoją. Alfa stwierdził, że dotykanie ołtarza jest bluźnierstwem, ale ponieważ jest to ołtarz Smoka Śmierci, można przymknąć na to oko.
Daun zapytał królika, co o tym wszystkim myśli, a Gryzoń dobrze wiedział, że jeśli ołtarz zniknie, to pawian będzie udupiony i właśnie dlatego był to jego zdaniem naprawdę świetny pomysł. Mężczyzna przydzielił więc swemu zastępcy specjalne zadanie. Królik trzymał w łapkach dzbanuszek wypełniony olejem. Wylewał jego zawartość na trawę, tworząc ścieżkę. W dalszym ciągu nie mógł uwierzyć, że to robił. W końcu ostrzegał Dauna, że skoro pawian zaklina broń, to będzie wchodził i wychodził z ołtarza i zostaną złapani, jeśli lekkomyślnie tam teraz wejdą. Mężczyzna jednak był nieugięty i twierdził, że to właśnie temu ma zapobiec działanie dywersyjne królika. Biały królik ostatecznie stwierdził, że wszystko mu jedno, w końcu wykonuje jedynie rozkazy. Po tych słowach podpalił ścieżkę z oleju, tym samym stawiając las w płomieniach. Nie umknęło to uwadze pawiana, który prędko ruszył w stronę płomieni, aby sprawdzić, co się dzieje. Zadowolony królik przekazał telepatycznie Daunowi, że wykonał swoje zadanie, naśmiewając się przy tym szaleńczo. Mężczyzna przesiadywał w podziemiach, wyczekując znaku od swego wiewiórczego przyjaciela, który po chwili się pojawił. Oznaczało to, że pawian opuścił świątynię. Daun przyczaił się w krzakach, a następnie wbiegł do świątyni. Zupełnie się nie spodziewał tego, że ołtarz będzie stać na widoku, ale był jakiś inny. Alfa wyjaśnił, że była to energia życiowa. Ołtarz został zmodyfikowany tak, że nawet niemagowie mogli używać zaklinania. Wstyd było mu to przyznać, ale smok śmierci naprawdę używał swojej głowy. Istniała również opcja, że jeśli tylko Daun zdoła uzyskać większy autorytet, to i on będzie w stanie z niego skorzystać. Uwadze mężczyzny nie umknął fakt, że Alfa był bardzo podekscytowany. Daun postanowił ostatecznie przejść do działania i zaczął wykopywać ołtarz z ziemi, aby następnie móc zabrać go ze sobą. Kłuł w ziemi, do momentu aż nie usłyszał dziwnego dźwięku. Zaczął się zastanawiać, czy pawian nie wracał. Królik jednak zapewnił go telepatycznie, że nie ma o co się martwić. Był to jedynie krzyk pawiana, który był wściekły. Dokonujący podpaleń królik zapewnił, że pawian utknął, więc Daun nie ma o co się martwić. Kiedy tylko Daun skończył rzeźbić w ziemi, wezwał golemy, które przeszły przez wrota, które postawił, aby następnie przenieść przez nie ołtarz smoka śmierci. Daun chciał wracać, jednak Alfa ostrzegł go, że nawet jeśli wyłączy bramę, pawian najprawdopodobniej to zauważy. Powinien wymazać magiczne ślady, aby pozbyć się ewentualnych kłopotów. Na pytanie, jak to zrobić, uzyskał odpowiedź, że powinien zniszczyć ruiny. Taka odpowiedź niezwykle go zaskoczyła. Nie znał zarządcy z tej strony. Ostatecznie Daun był mistrzem rzeźbienia w kamieniu, a więc destrukcja świątyni nie będzie stanowiła żadnego problemu. Otoczony przez płomienie pawian dostrzegł z daleka, że ruiny się rozpadają. Od razu zaczął się martwić o ołtarz. Kiedy tylko zdołał dotrzeć na miejsce, zastał stertę gruzu. Wściekły przewodnik wydał z siebie donośny ryk przepełniony gniewem, który dotarł do uszu uczestników znajdujących się w pobliżu. Wśród nich był również Dongmin. Wiedział, że był to głos przewodnika. W końcu sam Daun ostrzegł go i kazał mu iść powoli. Był przekonany, że mężczyzna zrobił coś niewyobrażalnie niesamowitego. Nagle niespodziewanie z krzaków wyłoniła się głowa królika. Chłopiec przykucnął przy Gryzoniu. Obawiał się, że inni go zobaczą. Królik więc szybko przeszedł do rzeczy. Poinformował go, że prawie skończyli, więc mają ruszać, gdy tylko ogień zgaśnie. Powiedział mu również, że niektóre przyzwoite bronie będą teraz wypadać, więc ma je podnieść, jeśli tylko je zobaczy. A także Daun powiedział, aby nie podnosił mięsa z wilka ani go nie jadł, ponieważ może to sprawić, że będzie chory. Był to koniec wiadomości, którą miał mu do przekazania. Dongmin stwierdził, że to świetne porady i podziękował królikowi, co wywołało na jego pyszczku uśmiech. Nigdy w swoim życiu by nie pomyślał, że kiedykolwiek dokona podpalenia, zburzy ruiny i otrzyma podziękowanie od jednego z uczestników. Daun osiągnął 10. poziom umiejętności rzeźbienia w kamieniu. Zdobył również osiągnięcie za zniszczenie świątyni. Miał przed sobą teraz 2 ołtarze i nie wiedział, od czego powinien zacząć. Alfa zasugerował mu, aby zaczął od ofiarowania kryształowej kuli, która zawiera energię życiową. Mężczyzna zastanawiał się, czy jeśli to zrobi, to czy dalej będzie w stanie korzystać z systemu zaklinania broni. Zarządca stwierdził, że może ofiarować tylko połowę energii, a resztę zachować. Daun podniósł kryształową kulę z ołtarza, pytając, czy skoro mają jej aż tyle, to czy nie wystarczy to do wskrzeszenia Lorda RTI. Alfa i Królik prędko wyprowadzili go z błędu, stwierdzając, że wcale nie było jej tak wiele. Poza tym to nie było tak, że gromadzą tutaj całą energię. Od czasu do czasu ofiarują ją też zwierzchnikom. Daun nawet nie zauważył, kiedy zjawił się Królik. Na szczęście ilość energii, którą na chwilę obecną posiadali, była wystarczająca do naprawienia całej świątyni.
Mężczyzna postawił kryształową kulę na ołtarzu smoka i złożył ją w ofierze. Kula rozbłysła złotym światłem. Ponownie pojawiło się przed nim okienko z osiągnięciem za zniszczenie ruin. W dalszym ciągu zastanawiała go nagroda, która była oznaczona znakami zapytania. Biały królik zakpił z niego, że nawet jego okienko osiągnięć było pełne błędów. Daun nagrodził go za to uderzeniem w głowę. Po chwili losowe litery zaczęły zmieniać kolejność w oknie osiągnięcia. Pojawiło się przed nim nowe osiągnięcie. Alfa wyjaśnił, że ołtarz śmierci zmienił się w ołtarz życia. Tym samym ołtarz został ich własnością. Królik stwierdził, że to świetna wiadomość, ponieważ teraz będzie mógł wybudować kolejną świątynię. Daun zapytał, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, skoro i tak podróżują bramami. Szybko jednak zmienił temat, wracając do kryształowej kuli. Zarządca twierdził, że system zaklinania powinien działać tak samo jak wcześniej. Daun zaczął jednak od naprawiania świątyni. Było to niezwykle męczące i zastanawiał się nad sposobem umożliwiającym odnowienie wszystkiego za jednym razem. Alfa odpowiedział mu, że musi wznieść poziom swojej umiejętności, a żeby to uczynić, musi składać jeszcze więcej ofiar. Po pewnym czasie świątynia została całkowicie odnowiona. Biały królik zapytał swego pana, co teraz zamierza zrobić. Zasugerował również, że jako iż jest pracocholikiem, powinien po prostu zrobić grilla. Daun jednak stwierdził, że muszą skończyć to, co mają do zrobienia, zanim odpoczną. W końcu to wszystko wydarzyło się przede wszystkim z powodu Gryfa. Fakt, że Daun nakazał swoim golemom taszczyć ze sobą wszystkie pułapki, był jednak zdaniem królika lekką przesadą. Mężczyzna zapytał zarządcę, czy istniał jakiś magiczny sposób, dzięki któremu może zainstalować wszystkie pułapki za jednym razem. Alfa odparł, że istniała taka metoda, jednak była przeznaczona jedynie magom, a Daun magiem nie był. Daun zastanawiał się, co w takim razie może zrobić. Zarzucił również, że świątynia jest zbyt stronnicza w stosunku do magów. Alfa odbił piłeczkę, stwierdzając, że nie zawsze mieli magów. Czasami instalowanie pułapek zlecali niewolnikom. Według ustaleń Dauna, Gryf przybył drogą, którą wykuł w skale, a więc pułapki, które postawił przy klifie, powinny być wystarczające. Daun poprosił królika, aby ten wyjaśnił mu to całe ulepszanie. Zgodnie z wyjaśnieniami królika, ulepszanie odbywa się proporcjonalnie do liczby ołtarzy i można dołączyć dowolne opcje. Jednak ilość zużytej energii życiowej wzrasta wraz z poziomem ulepszenia. Daun zdecydował się na ulepszenie pułapki ze strzałami, po czym postanowił ją przetestować. Postawił więc przed pułapką ciało rogatego dzika. Kiedy tylko pułapka oddała strzał, Daun, który przyglądał się temu wszystkiemu z bezpiecznej odległości, zapytał, czy w ogóle zdołała sięgnąć swego celu. Królik odparł, że to nie tak. Strzały przeniknęły tak głęboko, że aż nie było widać ich piór. Efekt ulepszenia był naprawdę potężny. I w końcu pojawiła się mściwa bestia. Gryf wspinał się w górę. Jego celem był mały drań, który przerwał jego polowanie. Cholerny drań, który włożył mu do dzioba kawałek obrzydliwej soli. Gryf odczuwał niesamowitą złość w stosunku do tego małego człowieczka. Już prawie miał okazję, by zemścić się na tym draniu. Wtedy to oczom Gryfa ukazał się królik, który stał na niewielkim murze. Gryzoń dał sygnał do ostrzału. Momentalnie lawina strzał zasypała Gryfa i bestia zaczęła spadać w dół. Ulepszona pułapka spełniała swoją rolę. Ostatecznie Gryf przyległ do ściany, przytrzymując się klifu masywnymi łapami. Bestię dręczył ból, jakiego nigdy wcześniej nie odczuwała, a paraliżująca trucizna strzał sprawiła, że jego ciało zaczęło drętwieć, jednak nie mógł się jeszcze poddać. Jego duma mu na to nie pozwalała. Biały królik stał na klifie, spoglądając w dół. Męczyło go dziwne uczucie. Było mu trochę przykro. Prysznic wrzącego oleju był ostatnią rzeczą, którą ujrzała dumna bestia. To tyle, jeśli chodzi o część 5. Skomentuj poniżej. Część 6. Jeśli chcesz, żebym zrobił następną część. Podziel się też tym filmem ze znajomymi i subskrybuj kanał, aby nie przegapić żadnego nowego odcinka. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.